Obywatele, radni tego miasta, towarzysze, jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Rozwinęliśmy piękną gospodarkę niedoborów, brakuje wszystkiego od mieszkań przez żarcie, przez surowce, ale przynajmniej nie zgadzają się szekle. 1000 szekli żeśmy wyciągnęli od mieszkańców i nawet są zadowoleni, i nawet są z tego zadowoleni. Także myślę, że możemy rozpocząć dzisiejszy odcinek, a dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od eventu. Ruby King, aptekarka. Przez lata jakikolwiek wyraz sprzeciwu wobec kapitana oznaczał, że niezłomni zaczną ci się uważnie przyglądać. Mimo bajdurzenia płynącego z ich przeklętych głosików udało nam się zachować kręgosłup moralny. Trzymać się zasad, żyć oszczędnie, opiekować się naszymi rodzinami i sąsiadami, pielęgnować tradycje. Mamy teraz radę, która decyduje o losach tego miasta. Mamy pięknych ekspertów z komentarzy. Jak chcecie bezpośrednio brać udział w naszych radach i decydować o losach miasta, zapraszam na streamy na Twitchu, gdzie to wy decydujecie jako radni. Może pora skończyć bujać w obłokach i coś zmienić. Rada zachęciła ludność do zgłaszania nowych pomysłów dotyczących przyszłości miasta. No z tymi pomysłami to... A nowa grupa się stworzyła. Nowa grupa, nowa partia, pielgrzymi. 528 mieszkańców miasta tworzy pielgrzymów, 4% naszej populacji. Ich manifest, adaptacja. Generator jest symbolem arogancji. Musimy go porzucić i stać się wolni. A przy okazji zamarznąć, bo generator to jedyne, co trzeba to miasto przy życiu. Wspólnota. Każdy powinien oddawać wszystko do wspólnych zapasów i brać tylko to, czego potrzebuje. Komuniści. Tradycja. Musimy kroczyć utartymi ścieżkami, bo w przeciwnym razie ryzykujemy upadkiem w otchłań. Tradycjonaliści. Tradycyjni, komunistyczni aktywiści. Ciekawa partia. Bardzo ciekawa. Bonus dobrych relacji, dobrowolni zwiadowcy. Proszę bardzo. Moglibyśmy podnieść liczbę zwiadowców, a tych zwiadowców obecnie potrzebujemy. Tak jest. Jest kolejna partia, która ma niski poziom zaufania wobec nas, ale od razu na początku rozpoczniemy dzisiaj od budowy kolejnej dzielnicy logistycznej, bo potrzebujemy więcej naszych ekip frostlandowych, żeby odkrywać teren. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. 1000 gier w najniższej cenie. Koniecznie zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź kupuj na Enebie. Hugh Miller, pamiętacie? Hugh Miller, 12-letnia uczennica, jeszcze niedawno biegała po ulicach naszego nowego Londynu z kozikiem i terroryzowała mieszkańców w swoich gangach gimbusów. Królik wyciągnął zegarek z kieszeni. Jak to możliwe, że nikt go nie zadźgał nożem i zabrał mu tego zegarka, co? I czy króliki w ogóle istnieją? Muszę zapytać panią. Czytanie jest trudne, ale fajne i nie możemy się przy nim skaleczyć. Mabel narzeka, że nie pomagam zwiadowcom na Frostlandzie. A niby jak oni czytają mapy? Tak odpowiedziałem tej paskudnej babie. Pewnego dnia sama napisze książki i będzie w nich mnóstwo przekleństw i zero śniegu. Obowiązkowa edukacja oddaje. Nasza technokratyczna, spaczona enklawa prosperuje. Gwarancja lepszej przyszłości dla tego miasta. Widzicie? Warto było wprowadzić powszechną edukację w dobie globalnego kataklizmu. To jest dopiero spaczony scenariusz. Musimy zbudować żarcie. Potrzebujemy więcej prefabrykantów, potrzebujemy więcej siły roboczej. Hop, 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 hop. Ale są ekipy frostlandowe, także nie czekając, wysyłamy od razu ekipę na eksplorację zamarzniętej zatoki. Tu możemy odkryć więcej mieszkańców. Ponad 30 lat temu na tych terenach pojawia się imperialna spółka badawcza z zamiarem budowy generatorów dla tego regionu. Spod lodowej pokrywy wystają szczątki pośpiesznie rozebranych doków, przypominając o wykonanych tu niegdyś pracach. Piszemy ekspedycję. 10 Frostlanderów niestety czeka, bo dalej tereny są bardzo nieprzyjazne i potrzebujemy lepszych ekip, żeby sobie poradzili. I mając wystarczającą ilość prefabrykantów, wiem, że mamy węgiel na minus, ale na razie wyłączymy kopalnię, bo potrzebujemy troszeczkę robotników i zlecimy budowę dzielnicy spożywczej. Bo węgiel jeszcze mamy zmagazynowany, no 2000, ale nie zawsze coś jest, ale żarcia to już nam brakuje i to w dużych ilościach. W dużych ilościach mamy problemy z pożywieniem. Tutaj żarcie jest, ale jest tak w tasiemczy sposób ułożony. Ja staram się, żeby te dzielnice ładnie wyglądały, no ale musimy tu tasiemca zasadzić. Oraz zebrała się rada. Rada odnośnie prewencji epidemii. Możemy albo wprowadzić kwarantannę, poziom choroby spadnie, ale będziemy musieli większej schronień budować, albo machniemy wszystkim zakażonym identyfikatory. Będą mieli opaski, będą oznaczeni, żeby każdy przechodzi w naszym mieście mógł ich z daleka rozpoznać. No widzicie, jak Żbiczek smutny tu siedzi na ławeczce z zawieszką i taką czaszunią, że jest zarażony. Generalnie
Wprowadźmy identyfikator. Niech chodzą. Napięcie lekko wzrasta, ale choroba spada i nie potrzebują dodatkowych schronień. Także zaproponujmy. Pierwsza ustawa, od razu musimy negocjować. No i mamy pielgrzymów, jest to sprzeciw ich światopoglądem. No ledwo co weszli do naszej rady i już są na nie. Są na nie. Generalnie to nikt nie chce negocjować. Możemy tylko z Frostlanderami pogadać. Ciężka ustawa do przepchnięcia. Obietnice naskładane, ale to może nie wystarczyć. Może nam zabraknąć 3 głosów. Mamy 41 niepewnych, także głosujemy. Mam nadzieję, że oznaczanie zarażonych wystarczy. Dobra, mamy większość. Mamy bezpieczną większość. 73 za. Nice. Także ktokolwiek ma tam katarek, kaszelek, także nie dawajcie znać w komentarzach, bo będziecie oznaczeni. Prewencja epidemii dodano. Zaufanie wzrasta. No i przy okazji podbiliśmy zaufanie, bo ludzie domagali się, abyśmy prewencyjnie zajęli się epidemią. Oj, zimno. Zimno. Bardzo zimno. Za lada dzień będzie ocieplenie, ale na tę chwilę możemy odpalić generator, żeby leciutko podbić i wyjdzie na zero. W sumie możemy wykorzystać poparcie niezłomnych i zmobilizować siły porządkowe. Twardą pięścią będziemy dbać o porządek w mieście. Bo widzę, że głównymi frakcjami stają się niezłomni i ci pielgrzymi. Na szczęście ci pielgrzymi na razie nie mają większego znaczenia, ale bardzo nas nie lubią. Remember to make sure your contagion badge is visible at all times. Słyszeliście? Ktokolwiek jest oznaczony, ma plakietkę nosić wysoko i tak, żeby każdy ją widział. Ej, fajne są te ogłoszenia, fajnie to lore i fabułkę buduje. Dobra, wypełniliśmy obietnicę. Nowolondyńczycy są zadowoleni, świetnie. Nadchodzi zimno, problemy w mieście, temperatura spada do niepokojącego poziomu. Nie, damy radę, napięcie jest wysokie. Damy radę, nie będzie źle, zaufajcie. A tu ciekawostka na tej sesji rady. Patrzcie, co mamy. Pozyskiwanie wnętrzności zmarłych. Ciała zmarłych zostaną przejęte przez miasto, a zdrowe organy przekazane do placówek medycznych. Niewykorzystane ciała zostaną skremowane, a prochy przekazane rodzinom. Ponadto, kiedy wasza mama zawoła was na obiad i powie, że wątróbka z ziemniaczkami gotowa, nie zadawajcie pytań, tylko wcinajcie. Zdrowa, chemiczna wątróbka. A zaproponuj ustawę. Oj, podoba mi się. Ta ustawa musi koniecznie przejść. Koniecznie musi przejść. Pielgrzymi oczywiście są przeciw. Kurde, będziemy musieli coś zrobić, bo tam zaufanie mocno spadnie. Pogadamy z Nowozelandczykami, żeby na pewno ustawa przeszła. Zaproponujemy wam zaawansowaną cieplarnię chemiczną. To się zgadza. Zbuduj cieplarnia chemiczna, to też moglibyśmy zbudować, ale na razie zbadamy, bo na badaniach bazujemy. 72% spokojnie ustawa przejdzie. Pozyskiwanie wnętrzności zmarłych. 72 za. 73, 74, 76. Rekord! Rekord! Jeszcze nigdy tylu radnych nie głosowało za. Nice. Natomiast pielgrzymi, żebyście nie czuli się tak pokrzywdzeni, możemy wam dać 42 szekle, żebyście mogli sfinansować swoje projekty, dzięki czemu leciutko podbijemy wam zaufanie. Zamarznięta zatoka została wybadana przez naszych odkrywców. Od razu lecimy na samotne wybrzeża, bo tutaj widzę kiwony i tutaj będzie ropa prawdopodobnie. Ta kopalnia węgla jest zbyt mała, żeby zapewnić stałe źródło paliwa. Także od razu wysyłamy kolejną ekspedycję. Przez lata w tej okolicy widywano wędrujący tędy nomadów. Nawet jeśli to prawda, mało prawdopodobne, że przeżyliby samodzielnie tyle czasu bez źródła paliwa. No i tu jest ropa. Tu jest ropa, więc wysyłamy ekspedycję. Natomiast pozostałych 10 Frostlanderów wyślemy do wioski rybackiej. Kolejna wioska, która gdzieś jakimś cudem funkcjonuje w tym zmarzniętym świecie. Społeczność Frostlanderów wiedzie skromne życie, żywiąc się mchem i niewielkimi rybami. Pozbawieni pieca śpią obok siebie pod grubymi warstwami futer. Odeskortujemy ich do naszego miasta. O, ale siły roboczej przyszło, dobrze! Stawiamy tartaki bez obróbki jako dodatkowe budynki, żeby zwiększyć ilość materiałów, bo jest problem z materiałami, już niektóre budynki zaczynają nam być uszkodzone, bo brakuje materiałów do ich konserwacji. Oraz ponownie zwiększymy, no może nie aż tyle. Cieplejszy sezon jest. Wow, tu mamy nadmiar węgla. Git, tylko potrzebujemy znowu mieszkań. Tu powstała nowa, ekskluzywna dzielnica w tej rozpalinie. Tutaj musi być im naprawdę ciepełko. Co prawda z dala od generatora, ale zobaczcie, jak ukryte przed zamiecią. Bezlitosna ekonomia. Płatne artykuły pierwszej potrzeby. Zarządco, skoro nie zapewniamy już produktów pierwszej potrzeby za darmo, niektórych bezrobotnych rodzin nie stać na podstawowe produkty.
No to jeżeli jesteście bezrobotnymi, proponuję znaleźć zajęcie, na przykład kopalnie, tartaki. Pracę mają ci, którzy na to zasługują. Jeśli ci ludzie nic nie mają, to jest to tylko i wyłącznie ich wina. Powinni wziąć się do roboty, a nie czekać, aż miasto rozwiąże za nich ich problemy. No nie możemy niestety lecieć polityką dobrego serduszka, jeżeli nasza technokratyczna, spaczona, industrialna chłosta w tym nieprzyjaznym środowisku ma przetrwać, musimy rządzić silną ręką. Niech sami o siebie zatroszczą. Złoże węgla się wyczerpują. Zarządco, niektóre złoża węgla w tej dzielnicy wkrótce się wyczerpią. Niezłomni oraz Nowozelandczycy uważają, że można użyć materiałów wybuchowych, aby dostać się do głębszych pokładów węgla. Roslanderzy proponują wysłać dzieciaki, aby wydobyć pominięte złoża w węższych tunelach. Niektóre z nich robiły podobne rzeczy, przebywając w innych posterunkach górniczych i wyszły z tego bez szwanku. Jeżeli podłożymy ładunki, pokłady węgla zwiększą się o 10%, natomiast jak wyślemy gówniaków do kopalni, to aż o 15% zwiększą się pokłady węgla, także... No niby technokracją, gówniaki tam w szkołach się uczą, ale pokłady węgla ktoś kopać musi, także w krytycznych sytuacjach lećcie do kopalni. Nasi odkrywcy skończyli badać samotne wybrzeże i tutaj mamy stary dreadnought. Pamiętacie pierwszy odcinek, gdzie budowaliśmy się wokół tego dreadnoughta i tam ropę ciągnęliśmy do naszego generatora? To jest właśnie to. To jest ten stary dreadnought i my go odnaleźli. Nad rozpadliną spoczywa zniszczona maszyna, a w pobliżu śniegu znajdują się zasypane wagony. Widać wyraźne ślady obecności ludzi, a nawet składowania towarów. To my tam byli! Naszych zwiadowców zdumiała przede wszystkim ogromna ilość dostępnej ropy. To może być źródło paliwa, do którego tak długo czekaliśmy. W tym miejscu będziemy mogli zbudować nową kolonię. Także rozpoczynamy. Rozpoczynamy budowę nowej kolonii skupionej na... O, tutaj foki cieliśmy, pamiętacie? Łowiliśmy i cieliśmy foki. To było tutaj. Skupionej na wydobyciu. Pochowani w ropie, nomadzi. Na poszarpanym wybrzeżu spoczywa stary, porzucony dreadnought. Wygląda na to, że został przystosowany do zasilania ropą, a niedaleko znajdują się w niej bogate złoża. Może kiedyś była tu rafineria paliw. Jednak głęboko w studniach spoczywają rzędy zmarzniętych, owiniętych tkaniny ciał. Nasi zwiadowcy wzdrygają się na ten widok. Wyłączę wam kamerkę, żebyście ujrzeli to, co ja widzę w pełnej krasie. Mianowicie mamy faktycznie ciała w ropie. Tutaj jest ropa, tu są ciała, zmarznięte sobie w ropie chillują. Te złoża ropy mogłyby znacząco zwiększyć nasze zasoby, ale z drugiej strony, aby się do nich dostać, musielibyśmy sprofanować groby zmarłych. Możemy się pozbyć ciał, zwiększymy liczbę dostępnych złóż ropy, albo możemy uszanować zmarłych, którzy sobie w tej ropie chillują i pływają. No, my potrzebujemy ropy, także pozbędziemy się tych ciał i zwiększymy zasoby. Czarne złoto. Ropa uratuje Nowy Londyn, ale musimy dostosować nasz generator, aby mógł z niej korzystać. W międzyczasie musimy zapewnić stałe i niezawodne dostawy. Nadszedł czas, aby rozszerzyć nasze wpływy poza Londyn. Załóż kolonię przy starym dreadnoughcie i połącz ją drogą z Nowym Londynem, tylko w ten sposób zagwarantujemy ciągły dostęp. Musimy tu założyć nową kolonię. Zaczniemy od połączenia ścieżki do naszego miasta. Wytyczymy ścieżynkę. Zbudujemy ścieżynkę. Myślę, że tutaj na skróty możemy polecieć. I tu się podpiąć. Też możemy iść tędy naokoło. Zrobimy tak, buduj. Także rozpoczynamy budowę ścieżki. Ona się będzie budować przez 4 tygodnie, ok? Wojna programowa, obowiązkowa edukacja. Zarządco, ludzie mają coraz więcej zastrzeżeń dotyczących programu nauczania w szkołach. Być może zamiast skupiać się na nauczaniu jakichś podstawowych rzeczy, informacji, które pomogłyby przetrwać ludzkości w tym świecie, wykładanie kolejny raz historii Wielkiej Polski i rysowanie map na tablicy, to nie jest dobry model nauczania. Niektórzy twierdzą, że powinniśmy ograniczyć teorię, a skupić się bardziej na szkoleniu ze sztuki przetrwania. Zawalamy nasze dzieciaki całą masą nieprzydatnych rzeczy, narzekł rozłuszczony myśliwy. Powinniśmy raczej zabierać je na polowania. Inni z kolei są przeciwnego zdania. Musimy uczyć nasze dzieci myślenia oraz tego, jak wpaść na nowe rozwiązania, a nie tylko trwaleć przestarzałe praktyki, nawołuje pewien inżynier. Możemy się skupić na nauce przetrwania i edukacja nie da już szybkości badań, ale zapewni żywność. Albo możemy skupić się na nauce, jeszcze bardziej zwiększy szybkość badań. Technokratyczna, spaczona metropolia. Dzieci to nasza przyszłość, nauka także.
Ogień w szybie! Zarządco, w naszej kopalni węgla wybuchł pożar. Jeśli nie zareagujemy, stracimy kopalnię wraz ze złożem. Niektórzy niezłomni zaangażowani w akcję ratunkową twierdzą, że możemy jeszcze ratować kopalnię, odcinając dopływ powietrza do szybu i dusząc płomienie. Jednakże dzieci pracujące w kopalni wciąż próbują się wydostać. Taka decyzja także odetnie. Możemy zablokować dopływ powietrza. Uratujemy złoża węgla kosztem części młodocianych górników, albo możemy ewakuować górników i poziom węgla zmniejszy się o 50%. No cóż, populację możemy odbudować w sposób naturalny albo sprowadzić nowych, a węgiel, który jest, no jak przepadnie, to już go na nowo nie odzyskamy. Także węgiel mimo wszystko, uratujemy złoże węgla częścią kosztem młodocianych górników. Także zablokować dopływ powietrza. Kopalnia musi przetrwać. Zaczekajcie, tam jest mój brat! 95 młodocianych górników poniosło śmierć od uduszenia. Ojej, musieliśmy to zrobić, inaczej miasto by zmarzło. To nie jest tak, że to złoże zaraz samo z siebie się wyczerpie. Ile tu zostało? 100 000, czyli byśmy stracili o połowę, czyli by zostało 50 000. No, 100 000 a 50 000 to jest duża różnica, także myślę, że warto było. Myślę, że warto było, a nasi skończyli budować drogę. Mamy drogę na samotne wybrzeże i możemy wysłać kolonistów. Zużyjemy jeden rdzeń, wykorzystamy 20 ekip i 100 prefabrykantów. Także rozpocznij budowę nowej dzielnicy. Znaczy nowej kolonii. O, i my już tu możemy nawet zobaczyć, jak to wygląda. Ona na razie się buduje. I to pewnie też trochę potrwa. Ta budowa. Stary Dreadnought. Kolonia założona. 3000 mieszkańców musieliśmy z Nowego Londynu przerzucić na Stary Dreadnought, ale się udało. Kolonia założona. Kolonia. Na razie po prostu naprawiliśmy generator, który nie działa, więc tak go naprawiliśmy. Ale możemy zacząć działać w tym regionie. I tu są porządne, wielkie złoża ropy. 5,5 miliona, dobrze widziałem? 5,5 miliona i 5,5 miliona. Więc to jest tyle ropy, że do naszej kadencji raczej niewyczerpalne złoża, a jak nasza kadencja się skończy, to już nie będzie nasz problem, jeżeli chodzi. Musimy teraz wyprodukować co najmniej 75 jednostek ropy i transportować tą ropę do Nowego Londynu. No i tutaj zaczynamy zabawę od nowa, bo trzeba przygotować, może nie miasto od zera, bo teraz te miasta będą w dość fajny sposób, coś może jak w Anno, wymieniać się dobrami, na przykład tu będziemy totalnie skupiać się na produkcji ropy i tą ropę transportować do Nowego Londynu, a Nowy Londyn na przykład tutaj będzie musiał transportować żarcie, bo tu nie ma prowincji pod jedzenie. Także jak widzicie, będą nowe zależności, nowe mechaniczki. Od razu tutaj skupimy się na odkryciu złóż ropy oraz w tej kotlinie fajnie byłoby zgromadzić wszystkie dzielnice mieszkalne, także kopiemy od razu w kierunku tej kotlinki. Natomiast w tym czasie, kiedy czekaliśmy, aż się odbuduje Dreadnought i założymy nową kolonię, ja tutaj sobie cały czas działałem, przepchnęliśmy dużo ustaw, może nie ustaw, ale technologii, badań, idei, które zwiększały nam jakość wydobycia, ilość surowców, jakie wydobywamy, także gospodarka niedoborów się skończyła, wchodzimy na nowy etap prosperity naszego miasta. To nie tak, że surowce właśnie się kończą w niektórych złożach. Węgiel się kończy, prefabrykanty się kończą, tu się materiały kończą i trzeba będzie, jak będzie możliwość, przenosić produkcję dalej. Ale póki co jest nadzwyczajnie dobrze. Zarządco, wszyscy w Nowym Londynie czekają na moment, kiedy otrzymamy stałe dostawy ropy. Do tego to jeszcze troszeczkę potrwa, bo zanim odśnieżymy, zbudujemy, zaczniemy transportować, to jeszcze chwilę minie. Tak wiele obaw zniknie, a tak wiele marzeń może się spełnić. Ale naszym wyborcom, obywatelom możemy mówić, że ropa już praktycznie płynie. Jednak te marzenia zaczynają się rozchodzić. Niezłomni malują wizję wiecznego, ciepłego Nowego Londynu, tak ciepłego, jak tylko najstarsi z nas pamiętają. Ale pielgrzymi chcą wykorzystać tę nowo zdobytą moc, by sięgnąć dalej i osiedlić się w odległych miejscach na Frostlandzie, czyniąc je naszymi. Obie frakcje zaczęły zastanawiać się, jak wykorzystać ropę, aby kiedy dotrze do Nowego Londynu. Gdy to się stanie, będziemy musieli podjąć decyzję. Cały czas odśnieżamy tą rozpadlinę, żeby tam machnąć dzielnice mieszkaniowe, natomiast na tym złożu ropy machniemy pierwszą dzielnicę wydobywczą. Pierwsza nasza dzielnica wydobywcza. I od razu będziemy mogli, bo tu jest trochę populacji wolnej, 1000 aż, od razu zrobimy dzielnicę wydobywczą na tych prefabrykantach. Także tutaj wam zbudujemy. Myślę, że możemy nawet zrobić tak, to będzie wam cieplej. O, te 3 dzielnice przytulone do generatora, 2 złoża, rozpocznij budowę.
Natomiast w Londynie stara bieda, złoże się wyczerpało. Wyczerpało się złoże, wyłączone z powodu wyczerpania złoża, więc możemy dzielnicę wydobywczą zburzyć, bo ona już nic nam nie będzie robić poza zajmowaniem miejsca. Możemy troszeczkę surowców odzyskać i na jej miejsce postawić inną dzielnicę, na przykład przemysłową. Także rozbierzemy tę dzielnicę. Dzielnica jest rozbierana. I tutaj mamy jeszcze niewielkie złoża prefabrykantów, także w tym miejscu machniemy jeszcze jedną dzielnicę wydobywczą. Zbieramy fundusze, nie marudzić, od wszystkich zebraliśmy równo fundusze. Musimy zacząć rurociągi zbudować, ponad 1000 szekli, ponad 1000 ciepłowników. Także wszyscy muszą się złożyć na produkcję... Jak to miło z ich strony, że skłonni coś dać. Na produkcję na produkcję... O ty, bo węgiel się skończył. O cholipka, pa. Ta nasza duża kopalnia węgla się skończyła. Tu jeszcze jest ta mała. Tu jeszcze jest 200 000, ale ona nie jest za bardzo rozbudowana. I to powoduje pewne problemy. Możemy tą kopalnię rozebrać. Odzyskamy trochę surowców. Ale jest duży problem węgla. Ropa musi zacząć płynąć. Musi zacząć płynąć ropa. Mamy 81 wydobywamy, 81 ropy, także odpalimy generator w tym dreadnocie, żeby wam nie było aż tak zimno. No i 50 ropy zżera sam ten generator. Dobra, ale dzięki temu możemy rozpocząć wymianę surowców. Właśnie, wyślij zasoby. Ze starego dreadnota wyślemy od razu, niech z nadwyżką leci, ile tam było? 75. Wyślemy 75 ropy do Nowego Londynu. Nowy Londyn będzie wam wysyłał jedzenie. My na razie lecicie na jakichś magazynach. Powiedzmy, że na razie 20 surowców będziemy wam wysyłać. Potrzebujecie tutaj materiałów, więc was zaaplikujemy materiały i potrzebujecie troszeczkę towarów konsumpcyjnych, również dostaniecie. Także kosztem 75 ropy Nowy Londyn będzie wam wysyłał troszeczkę podstawowych zasobów, przenieść zasoby. Nowe paliwo. W powietrzu unosi się atmosfera oczekiwania, gdy pierwszy transport ropy wyrusza do Nowego Londynu. Sen o przyszłości wolnej od zimy. Wydaje się wręcz surrealistyczny. Tak, tyle tej ropy będzie, że będziemy dosłownie ją rozpalać, wylewać na wszystkie prowincje, na cały obszar będziemy ogrzewać ropą, tak. I stopimy cały śnieg. I w ogóle całą ziemię otoczymy kołderką rurociągów, które podniosą temperaturę. Globalne ocieplenie, każdy o tym marzy. Technokracja. Nie ma rzeczy niemożliwych przed technokracją. Aby to osiągnąć, musisz jednak zmodyfikować generator tak, by potrafił przekształcać czarne złoto w ciepło. Decyzja jest nieodwracalna, to ona zdecyduje o przyszłości, którą sobie stworzymy. Musimy podjąć decyzję. To jest nasze miasto, które żyje i prosperuje. Rozdział drugi. Ambicje. No w sumie no bo zażegnaliśmy kryzys ropy, na krawędzi byliśmy, a teraz mamy ambicje, żeby prosperować, kolonizować, zajmować nowe obszary. Ambicje. Ropa dociera do miasta, ludzie wiwatują. Pozostaje jednak pytanie, co to oznacza dla naszej przyszłości? Lata cierpienia dobiegają końca. Udoskonalmy generator i pompujmy ropę, aż wszelki śnieg w mieście stopnieje na zawsze. Krzyczą przywódcy frakcji niezłomni. Jednak członkowie frakcji pielgrzymi mają inne zdanie. Niezłomni wykazują się arogancją. Nowy Londyn nie przetrwa wiecznie. Mróz to nasza rzeczywistość i musimy go zaakceptować. Ruszajmy naprzód i wykorzystajmy ropę, aby stworzyć nowe domy pośród białej zmarzliny. I teraz przed nami decyzja. Decyzja kluczowa, ważna, która zdecyduje, w jaki sposób poprowadzimy nasz gameplay, z tego co mi mówili. Mianowicie możemy wybrać opcję pierwszą, która da nam generatory zasilane wyłącznie ropą. To popiera frakcja niezłomnych. I dzięki temu skupimy się głównie na rozbudowie samego miasta Nowy Londyn. Natomiast jeżeli wybierzemy opcję pielgrzymów, to nasz generator będzie mógł korzystać z każdego źródła zasilania, w sensie opału, węgla, ropy i tak dalej, ale kosztem tego, że nie będziemy się skupiać na rozbudowie Nowego Londynu, tylko będziemy kolonizować obszar dookoła, będziemy zakładać nowe miasta, osiedla, z tego co mi mówili. My na streamie wybraliśmy pierwszą opcję, więc jak ktoś chce zobaczyć, jak nasz gameplay Nowy Londyn sobie żyje i radzi wyłącznie na ropie jako wielka metropolia, to zapraszam na streamy. Przy okazji my tutaj mieliśmy głosowanie i ostrą debatę. Natomiast myślę, żeby nie powtarzać tego, tutaj wybierzemy opcję pielgrzymów i będziemy skupiać się na kolonizacji i wykorzystywaniu każdego źródła energii. Zobaczymy, czy to odda. Generalnie póki co to nasz gameplay chyba szedł pod tych niezłomnych.
A pielgrzymi to zobaczymy. Ale może będzie ciekawie. Nasza technokracja być może upadnie, a być może skolonizuje nowe obszary. Także przyjmiemy mróz i skolonizujemy nowe regiony. Najpierw musimy ulepszyć generator, korzystając z adaptacyjnych pomp, aby móc użyć nowego paliwa. Następnie powinniśmy zbadać ogrzewanie osadnicze, które pozwoli nam przekształcać odpowiednie posterunki w stałe osady. Zapewnią one niewyczerpalne źródła zasobów. Nie wszystkie posterunki będą mogły zostać przekształcone w stałe osady, ale w okolicach Nowego Londynu znajduje się wiele potencjalnych, wartościowych miejsc. Musimy je odkryć. Czyli na przykład chyba co? Kopalnię moglibyśmy skolonizować, albo tą wioskę rybacką. Ulepszenie generatora, adaptacyjne pompy generatora zostało odblokowane i jest gotowe do budowy. Technologia, ogrzewanie osadnicze oraz badania nad ulepszeniami generatora zostały odblokowane. Rozumiem. Wow, bo tu jest problem. Tu jest problem i trzeba brać się do budowy. Tak, dostosujmy się do natury. Ucz się jej mocy. I uwaga, my poszliśmy stroną pielgrzymów kosztem niezłomnych. I tutaj się pojawiła taka piąstka rewolucyjna przy tych niezłomnych. Jeszcze nie wiem, co to znaczy, ale jedna na trzech tych przy tej frakcji okienek zajęła piąstka rewolucyjna. Mam nadzieję, że nie skończymy wojną domową, bo wojna domowa w tych czasach, no, mogłaby być problematyczna i to nawet bardzo. Gadu, budujemy uniwersalny, adaptacyjny pompy generatora. Siła robocza, ciepłowniki, jeden rdzeń już zużyjemy, także od razu buduj. Dzięki temu będziemy mogli zasilać nasz generator w postacią ropy. Jak widzicie, mamy kolejny surowiec. Fajnie, że to dynamicznie się rozwija. Nice. Rośnie radykalizacja. To mi się nie podoba. Myślałem, że wejdziemy teraz o obszar prosperity, kolonizacji i podbijania nowych obszarów lodu i śniegu, ale nie, jest radykalizacja. Zarządco, rosnący ferwor pewnych grup w mieście to powód, żeby bić na alarm. Panuje coraz większe napięcie za sprawą prowokatorów, którzy pchają swoje frakcje ku bardziej radykalnym i brutalniejszym czynom. Pod warunkiem, że zbudujemy dostatecznie duże więzienie, nasi strażnicy mogliby umieszczać tak... Serio, więzienie? Nie wystarczy ich wygnać poza miastem, niech sobie żyją w tym lodzie. Umieszczać takich bojowników w areszcie prewencyjnym. Pewien czas w zamknięciu na pewno ostudziłby ich temperament i uspokoił ich pobratyńców. Zbuduj więzienie, aby użyć zdolności dzielnicy łapanki bojowników w celu obniżenia ferworu frakcji. Musimy zbudować więzienie. Nice. Widzę, że tutaj w polityce to już wchodzimy na bezpardonowy poziom. Słuchajcie, poprzemy waszą ustawę o recyrkulacji ciepła odpadowego, które dalej podbije naszą wydajność. Mocno tam szedłem, mówiłem wam w tą wydajność, ale musicie nam dać 259 szekli. I wtedy zagłosujemy tak jak chcecie. Już nawet się nie ukrywają. Pięknie. Miasto się rozwija i korupcja razem z nią. Wow, jaką my tutaj mieszankę paliwową robimy. I tu poza ropą, węglem widzę, że też będzie jakaś chyba para czy coś. Nie wiem, tutaj widzę jakiś znaczek pary, nie wiem co to jest. Produkcja. Mamy 1000 węgla na plus, 400 ropy na minus, ale ładnie produkujemy. Czyli ciepło jest, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Dobra, działa. Musimy opracować ogrzewanie osadnicze i rozbudować pomniejsze osady do 2000 mieszkańców. Piec osady odblokuje ulepszenia posterunków do stałych osad, które mogą zapełnić nieograniczone zasoby. Zbadaj koncepcję 100 szekli. Rozpoczynamy badania. I z racji tego, że udało nam się ogarnąć stałe źródło ciepła, zasilania surowców, możemy przekonać wszystkich. Możemy teraz chętniej, bardziej zachęcać ludzi do osiedlania się w naszych miastach jako siła robocza. Wcześniej tej opcji nie było, a teraz dzięki temu, że mamy ten generator na ropę, możemy przekonać wszystkich. Ze starego obserwatorium, żeby dołączyli do miasta. Ta wysoka budowla często przyciąga wyrzutków i liczników, którzy wolą żyć wspólnie w izolacji niż przestrzegać praw Nowego Londynu. Jednak ciepełko i chamiczna owsianka skłoni ich do dołączenia do naszego miasta. Od czasu zawalenia się wieży obserwacyjnej osada chyli się ku upadkowi. Niektórzy mogą być skłonni ponownie rozważyć swoją sytuację i przeprowadzić się do miasta. Przekonamy wszystkich. I będziemy mogli chyba kolonizować tutaj tą wioskę rybacką i naszą kopalnię węgla będziemy mogli skolonizować. A tutaj widzę, że sprowadzamy nowych osadników do Londynu. Świetnie. Wiece poparcia. Aha, niezłomni. My nie poszliśmy ich ścieżką. A niezłomni to jest taka siła militarna w naszym mieście. No cóż, być może nasza technokracja, jak poszliśmy ścieżką pielgrzymu, zmienia się z technokracji w teokrację. Zarządco, niezłomni zaczęli organizować wiece na cześć ulepszenia generatora. Szeregi członków tej frakcji oraz jej zwolenników zapełniają miejskie place. Powiedzcie im, dlaczego się tu zebraliśmy, wołają ich przywódcy z podiów. Zebraliśmy się, bo zależy nam na postępie, na generatorze, na mieście. Ich entuzjazm jest zaraźliwy, inspirując innych do zwiększenia wysiłków na rzecz miasta. Czy chcesz, aby poparli jakieś konkretne działania?
Dodatkowe 2 ciepłowniki, panie, ja raz klikam i mam 1000 ciepłowników od was wszystkich. 5 oddziałów strażników na razie nie są potrzebni. Myślę, że odsetek aktywnych robotników możemy zwiększyć. Myślę, że możemy zwiększyć odsetek aktywnych robotników, albo możemy nic nie mówić. Pokojowe wiece. Nie no, co złego może się stać? W ogóle takie przyjazne ziomki w takich płaszczach w ogóle nie są jakimś parabojówkową, militarną opcją w naszym mieście. W ogóle. Złamano obietnicę. A, my wam nie przyznaliśmy głosowania, oj. Dobra, ale wy nas i tak lubicie. No i masz, 2500 nowej siły roboczej, od razu trzeba ich gdzieś zakwaterować, od razu widzę, że trzeba będzie podkręcić produkcję jedzenia, bo oni wszyscy głodni, co więcej będziemy musieli zbudować nowe dzielnice mieszkalne. Ej, z żarciem na razie jest dobrze. Powiem wam, że po tym początkowym kryzysie znowu węgla i ropy brakuje, no ale jest jak jest. Nawet dobrze się w tym nowym Londynie żyje. Ej, nawet nie jest źle. Wyślemy naszą ekspedycję w góry, gdzie możemy znaleźć większe pokłady węgla. Na tym opuszczonych terenach znajduje się szkielet miasta Tesli. O proszę, wszystko jest prawie całkowicie pokryte śniegiem, poza kilkoma wyjątkami ruiny zostały wyczyszczone z użytecznych materiałów. Ale my coś tam znajdziemy, wyślemy 20 ekip naszych Frostlanderów, aby odkrywali. Rozpoczynamy badania mostów powietrznych. Mosty powietrzne zastąpią zwykłe ścieżki i będziemy powietrzem transportować, sterowcami jakimiś. Także rozpocznij badanie tej koncepcji. A w tym momencie podziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca, bo następne odcinki to będzie niepohamowana ekspansja. Niepohamowana ekspansja, kolonizacja nowych terenów. Także do następnego. Cześć, cześć.